Dzień dobry moi drodzy kochani, w dniu dzisiejszym pokażę wam jak swój własny silnik, nieważne czy MXus, czy QS, czy jakikolwiek inny silnik BLDC uzupełnić ferrofluidem w domowym zaciszu, w warunkach garażowych, przydomowego warsztatu. A więc zapraszam na dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, ferrofluid jest substancją chemicznie niebezpieczną. Handel ferrofluidem jest w Polsce zabroniony, nie mając do tego pozwoleń, papierów i tak dalej, a przede wszystkim certyfikatu bezpieczeństwa. Kiedy użytkujecie ferrofluid, możecie go kupić za granicą, zarówno ze Stanów, jak i z Europy, z Wielkiej Brytanii i tak dalej. Nie będę podawał wam linków do sklepów, sami znajdziecie, od tego są fora i grupy internetowe. Zawsze korzystajcie z rękawiczek i z okularów. Jest to cholernie niebezpieczne. Nawet kiedy w tym przypadku mam tutaj ferrofluid zamknięty w takim zbiorniku. Czym jest ferrofluid? Najpierw zobaczmy, jak to wygląda od strony teoretycznej. Tyle jeśli chodzi o nudne formułki i tak dalej. Nas co interesuje to jest to, że ferrofluid jest płynem, który reaguje na magnes, na pole elektromagnetyczne i przenosi temperaturę. Zobaczcie z bliska, jak fajna jest to zabawa. W tym pojemniku mamy ferrofluid. Jest tutaj go około 30-40 ml. Tu mam dwa magnesy. Nie zbliżam go do kamery, bo będzie po kamerze. Tymczasem zbliżę magnesy do ferrofluidu. Widzicie? Cały pojemnik został przyciągnięty przez ferrofluid. Hop. Widziałeś? Chodź zobacz. No. Chodź. No. Weź sobie, weź magnes. Dobra, teraz patrz. Weźmiemy ferrofluid, magnes i patrz teraz co się będzie działo. Specjalnie jest to zamknięte, bo jak teraz go postawię, to on może wystrzelić tu w górę. Jeżyk. Mamy jeżyka. No bo teraz go możemy otworzyć. Tak wygląda ferrofluid z bliska. Ogólnie ferrofluid jest cieczą bardzo mocno budzącą. Jak dostanie się u was na ubrania, no to możecie potem je śmiało wyrzucić. No kamery za bardzo też nie ale no tak to wygląda. No jest to wynik pola elektromagnetycznego. Sam płyn nie ma żadnych widocznych drobinek. Wiem, że były próby zrobienia samodzielnie w domu płynu typu ferrofluid z olejów i tam drobinek pyłu metalowego i tak dalej. Tutaj tych drobinek żadnych nie ma. Nawet jak ten ferrofluid tu jest i osiada na ściance, on po kilku godzinach zawsze znika. Także jest to płyn, który jak widzicie bardzo mocno jest magnetyczny i przenosi temperaturę. Dlatego umieszczamy go w silniku, aby przenieść temperaturę za pomocą pola elektromagnetycznego ze statora na rotor. A teraz zobaczycie, jak się to robi. Mam tutaj 4 ml płynu ferrofluidu w strzykawce 5 ml. Jeżeli chodzi o silniki, ja średnio na QS-a 205 zużywam między 2 a 3 ml. Jeżeli chodzi o MXusy 3K Turbo, podobną ilość. No, są osoby, które zużywają 2 ml, ja jednakże mówię z własnego doświadczenia. Kiedyś, kilka lat temu, QS Motor CIA chyba dokładnie opublikowała film, jak pracownicy fabryki silników otwierają ten silnik
uderzając go o podłogę osią, otwierając go w szybki sposób, bez używania prasy, ściągaczy itd. Zakładam, że większość z Was nie posiada w domu prasy, tym bardziej prasy pneumatycznej, wielkiego ściągacza, ale każdy z Was ma w domu podłogę. Więc pokażę Wam, jak w prosty sposób otworzyć każdy silnik elektryczny typu BLDC, takich jakich używamy w naszych pojazdach elektrycznych typu e-bike, aby nie zrobić sobie krzywdy, nie zrobić krzywdy silnikowi. Na co zwrócić uwagę? Zapraszam. Moi drodzy, mamy tutaj typowy silnik QS205 V3 w wersji Titanium, czyli z przewodem wychodzącym na bok. Zwykły typowy silnik. I od czego zaczynamy? Od strony wolnobiegu. Po ściągnięciu wolnobiegu lub też nie, to już zależy od nas, nie musimy go ściągać. Odkręcamy te śruby, aby zdjąć ten dekiel. Zanim przystąpimy do odkręcania jakichkolwiek śrub, zarówno z jednej, jak i drugiej strony, zróbmy sobie dwie kreski w dowolnym miejscu między deklem a rotorem silnika, po to, aby oznaczyć osadzenie tej obudowy względem rotora. Jeżeli planujemy wymieniać od razu te obudowy na obudowy chłodzące, możemy pominąć ten krok. Ja sobie oznaczam w ten sposób. Jedna kreska, druga kreska czarnym markerem i przystępuję do odkręcania śrub. Śruby najczęściej są wkręcone dosyć luźno. Zwykłym kluczem imbusowym na pewno sobie z nimi poradzimy. Jeżeli mamy wkrętarkę, to najczęściej jest to sama przyjemność, jeśli chodzi o odkręcanie. Tak jak pokazano to na filmiku QS-a, bierzemy grubą dechę, chyba że chcemy sobie uszkodzić gres na podłodze, i nie zapominając o nakręceniu nakrętki z drugiej strony na ośkę, w tym miejscu zakręcamy ją tak, aby nakrętka weszła na wszystkie zwoje gwintu. Mamy. W tym momencie delikatnie uderzamy tą częścią w deskę, aby podnieść ten dekiel do góry. Jedno uderzenie wystarczyło, aby dekiel zszedł. Teraz jedyne co musimy zrobić, to wyciągnąć dekiel do góry. W zależności od tego, jak trzyma łożysko, możemy to zrobić mechanicznie albo ręcznie. Aby ściągnąć taki dekiel, najłatwiej użyć ściągacza, ale zakładam, że nie mamy tego ściągacza i pokażę Wam, jak ściągnąć ten dekiel ręcznie. Ja do tego celu używam grubych śrubokrętów i wkładając śrubokręty delikatnie między dekiel a rotor, podważam jednocześnie z dwóch stron dekiel i delikatnie ściągam go z łożyskiem albo z łożyska. Należy tylko pamiętać o tym, żeby śrubokręta nie włożyć za mocno, by nie uszkodzić uzwojenia silnika. Możemy to robić w ten sposób, wkładając równolegle. Robimy to z wyczuciem, z każdej strony, delikatnie, i dekiel nam w końcu zejdzie. Delikatnie ruszając na boki, kiedy wyczujemy luz na łożysku, bo niestety fabryczne łożysko jest słabe, o czym za chwilę, ściągamy obudowę i widzicie, mamy całkiem nowy silnik, który możemy stuningować. W momencie, kiedy łożysko zostanie nam na osi, możemy zostawić, ale jeżeli mamy to ściągnięte wszystko, sugeruję Wam również zarówno wymianę tego łożyska, jak i tego simmeringu tutaj w środku, ponieważ miejscem, gdzie dostaje się woda do silnika, jest obudowa, jak i właśnie to uszczelnienie. Ten simmering jest złożony w ten sposób, że on chroni tak naprawdę przed tym, żeby woda nie wyleciała ze środka silnika na zewnątrz, a nie na odwrót. Także wszystko jak się dostaje, to właśnie tędy albo naokoło. Więc wymieniamy simmering
na lepszy i uszczelniamy całą obudowę silnika, o czym za chwilę. Jeśli chodzi o wymianę łożyska, polecam Wam taki mały chociaż ściągacz. Oczywiście można ściągnąć ręcznie, tam wybijać młotkiem i tak dalej, ponieważ to łożysko jest po prostu gówniane i tak naprawdę jak je obijemy, nic się nie stanie, jeżeli mamy drugie nowe. Tymczasem polecam Wam taki ściągacz. Ja za niego zapłaciłem bodajże 18 zł na Allegro. A dzięki temu ściągaczowi, używając prostego klucza 14, tak naprawdę możemy sobie ściągnąć łożysko w bardzo prosty sposób. Oznaczenie seryjne tego łożyska, numer seryjny to 6004 LS. Nie LS, tylko LS, tak, nie wymawiam. Ja osobiście polecam Wam jako zamiennik łożyska firmy SKF. Naprawdę są bardzo dobre jakościowo. Ja sam jeszcze nigdy na nich się nie zawiodłem, a te łożyska, tak jak mówiłem wcześniej, śmieć. Mając tak otwarty silnik, przekładamy teraz nakrętkę na drugą stronę, znowu dokręcając ją na tyle, żeby pokryć cały gwint, żeby wypełnić cały gwint nakrętce. Zwracamy uwagę na to, aby nakrętka kręciła nam się prosto na gwint. Te nakrętki niestety mają tendencję do tego, że chcą się nakręcić krzywo. I teraz przystępujemy do rozkręcenia drugiej strony obudowy. Ponownie przypominam Wam, że jest to film pokazujący, jak to zrobić w domowych warunkach garażowych, warsztatowych. Specjalnie nie biorę tego silnika na stół warsztatowy, aby jak najbardziej pokazać Wam, że można to zrobić w domowym zaciszu. Jak widzicie, w tym momencie obudowa nam już trochę odeszła. A teraz to, co musimy zrobić, to uderzyć stroną od zdjętej obudowy znowu w drewno, raz, porządnie i solidnie, aby cały stator wyszedł nam z rotora. Mamy jedno solidne uderzenie i przytrzymujemy. Przytrzymujemy sobie nogami. W żadnym wypadku nie wkładamy tu palca. Tu jest silne pole magnetyczne. Jeżeli silnik by nam się zamknął z powrotem, po prostu nam utnie palce. W tym momencie to, co robimy jedynie, łapiemy tu za przewód z osią i wyciągamy do góry. Pyk, silnik rozebrany. Jak widzicie, każdy, nawet nowy silnik jest w takiej purpurowej gencjanie. Ja do tej pory nie wiem, co to jest, ale co jest najważniejsze, QS Motor wyraźnie powiedział na Endlessie, że w momencie, kiedy nałożymy ferrofluid na rotor i osiądzie on tu na tej fioletowej maziai, to nie będzie to w niczym przeszkadzać ani kolidować i sami oni też polecają ferrofluid do stosowania tych ich silników. Informacja ode mnie, ta fioletowa maziaja jest strasznie budząca. Jeżeli sobie uwalimy tam jakieś ubranie, no to mamy je po prostu do wyrzucenia, także trzymamy dystans po to, żeby się tym nie ubrudzić. Słuchajcie, mając ściągnięty teraz cały ten stator, znowu po raz kolejny przekładamy naszą nakrętkę na drugą stronę. Ok, upewniamy się, że ten przewód nie idzie jakby pod tą śrubą i teraz, wykonując delikatne uderzenia, ściągamy dekiel ze statora. O, jak widzicie, zszedł. Teraz przewód. Nie chcemy go uszkodzić. Ok, pamiętamy, że obudowa od strony tarczy hamulcowej jest tam, gdzie łączą nam się przewody fazowe. Ok, i jak widzicie, cała ośka w środku, tu gdzie wchodzą przewody, jest uszczelniona od środka. Dlatego jakby uszczelnianie tego przewodu tutaj
tego miejsca w osi nie ma żadnego sensu, ponieważ wszystko jest już uszczelnione tutaj w środku. Również tutaj znajduje się łożysko, jak i simmeling, troszeczkę większy, które po prostu należy wymienić po to, aby się cieszyć jeszcze bardziej i dłużej bezawaryjną pracą tego silnika. Teraz to, co musimy zrobić, to zebrać te wszystkie elementy do kupy i wyczyścić. Musimy wyczyścić tą obudowę z silikonu, tą obudowę z silikonu i sam rotor z tego silikonu naokoło. Zobaczcie, mała ciekawostka, to jest obudowa od silnika 205 V3 Titanium. To jest nie Titanium. Odwraca w drugą stronę. I teraz zobaczcie, wersja Titanium ma jeszcze taki fabryczny rowek w obudowie, aby po przyjęciu silikonu lepiej on się spełniał jako uszczelnienie. Wersja zwykła nie ma tego wycięcia naokoło. Moi drodzy, numer tego łożyska to 6005 RS. Pamiętamy również o wymianie tych simmelingów. Są to takie dwa simmelingi. No i teraz tak, żebyście nie szukali tych simmellingów, łożysk, ferrofluidu i tak dalej, możecie nabyć cały ten zestaw u mnie w sklepie internetowym. Gotowy zestaw, 2 łożyska, 2 simmelingi oraz ferrofluid oczywiście z certyfikatem bezpieczeństwa, bo no, mam ten certyfikat, mogę nim handlować, także jest to taka mała reklama. Wybór należy do Was. Jedziemy dalej. Po oczyszczeniu obudów przystępujemy do oczyszczenia rotora. I teraz ten rotor z tego całego syfu, silikonu i tak dalej oczyszczamy pionowo. Nie oczyszczamy go trzymając silnik tak, ponieważ jak będziemy czyścić, to cały syf wleci nam do środka na magnesy. Dlatego całą obudowę proponuję lekko nachyloną czyścić tak, aby to wszystko zeszło. Tutaj staramy się nie używać narzędzi mechanicznych, typu na przykład nożyk, żeby nie drapać, ponieważ powstają drobiny, które nam mogą potem osiąść na tych magnesach. O ile jest to możliwe, czyścimy to po prostu wszystko ręcznie. Jeżeli jest to fabryczny silnik, to ta warstwa fabrycznego silikonu jest naprawdę słaba, ona bardzo ładnie nam schodzi z jednej, z drugiej strony. Jak widzicie, to się wszystko kruszy, no ale schodzi. Przypominam, film pokazuje, jak działamy w warunkach domowych, tak? Nie używam tu specjalnie żadnego sprzętu, tak aby każdy z Was mógł to zrobić samodzielnie, bez dziwienia się, co to za narzędzie, do czego to służy i gdzie ja to mogę kupić. Po oczyszczeniu silnika z silikonu w sposób ręczny, mechaniczny i tak dalej, całość tej obudowy czyścimy jakimś odtłuszczaczem. Zwracamy szczególną uwagę na te krawędzie tutaj. Tutaj zbiera się zawsze najwięcej syfu, drobinek, jakichś widzicie, drobinek metali i tak dalej. To wszystko musimy najlepiej wyciągnąć ręcznie po kolei, po prostu dłońmi. Możemy też przecierać benzyną i to po prostu wszystko stąd wywalać. Im bardziej się do tego przyłożymy, tym będzie mniejsza szansa na to, że coś zepsujemy w przyszłości. Mając gotowy, oczyszczony silnik, przystępujemy do zalewania go ferrofluidem. Pamiętamy o tym, aby zachować środki bezpieczeństwa, także na pewno rękawiczki i okulary, no i fartuch też się przydaje. Ja do napełnienia ferrofluidu używam zwykłych strzykawek lekarskich 5 ml z igłą. Zobaczcie teraz, jak wygląda sam proces instalacji ferrofluidu w Waszym silniku elektrycznym. Zaczynam proces instalacji ferrofluidu w silniku. Zobaczcie, nie naciskam igły, nie naciskam strzykawki, zbliżę tylko strzykawkę, igłę do magnesu i już pole magnetyczne wyciągnie ferrofluid bezpośrednio na magnesy samoczynnie. Widzicie, co się dzieje? Ja nie naciskam strzykawki. Teraz, w momencie, kiedy już zeszło wszystko z igły, zaczynam proces napełniania przestrzeni między magnesami ferrofluidem.
wypełniamy tak wszystkie przestrzenie pomiędzy każdym magnesem. Po wypełnieniu wszystkich przestrzeni został mi jeszcze 1 mm ferrofluidu. Wam radzę w momencie, kiedy Wam zostanie, zamknąć tą strzykawkę i zostawić sobie ten ferrofluid na przyszłość, na uzupełnienie, ponieważ tak naprawdę ferrofluid musimy zmieniać w naszych silnikach, no tak raz na pół roku, a raz w sezonie to ostateczność. Także mając nadmiar, jeśli nam zostanie, zamykamy, chowamy gdzieś w bezpiecznym miejscu, z daleka od dzieci przede wszystkim. No i tyle. Zamykamy silnik. Mając tak przygotowany silnik, możemy umieścić w nim statol. Po założeniu statola możemy założyć obydwie obudowy z wymienionymi simmeringami i łożyskami. Każdy silnik QS Motor, jeżeli chodzi o MX-a to nie pamiętam, ale QS Motor na pewno ma dwie strony, tak, lewą i prawą. To jest strona lewa, to jest strona prawa. Zobaczcie, że strona prawa ma taki dystans, wypustkę, której strona lewa nie posiada. Także w tym wypadku, kiedy mamy założone turbinatory, które także możecie nabyć w naszym sklepie internetowym, jest łatwo poznać, która strona silnika jest która, tak? To jest lewa, bo jest strona tarczy hamulcowej, druga strona jest stroną wolnobiegu i przystępujemy teraz do założenia statora w rotorze. Pamiętamy teraz przy wkładaniu statora w rotor, aby korzystać z okularów ochronnych. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy będziemy wkładać ten stator do rotora, pole magnetyczne jest tak duże, że ten silnik, że ten stator zostanie wessany do środka. Jako że zostanie wessany, powstanie podciśnienie i ten ferrofluid, który jest na magnesach, on się tam nie utrzyma. Część tego ferrofluidu zostanie wyrzucone z silnika, w tym wypadku na podłogę, ale nie daj Boże, aby ferrofluid dostał się do naszych oczu albo błąd śluzowy. Stator, jeszcze raz powtarzam, wsadzamy od strony tarczy hamulcowej. Łapię za stator, przybliżam i powoli, nie wkładając palcy tutaj w żadnym wypadku, tylko trzymając za ośkę, wkładam delikatnie, powoli stator do rotora. W tym momencie on już zostanie teraz wciągnięty do środka. Stator zainstalowany. A te wszystkie czarne plamy, co teraz powstały na podłodze, to właśnie ferrofluid, który wystrzelił z rotora. Mając zainstalowany stator w rotorze, możemy już pozbyć się takich podstawowych środków bezpieczeństwa, na przykład jak okulary, ponieważ no, w tym momencie już, biorąc pod uwagę prawa fizyki, no, ten ferrofluid nie ma szans się wydostać z tego pola magnetycznego między statorem a rotorem. Przystępujemy do zakładania obudowy od strony tarczy hamulcowej, ale zanim to zrobimy, nakładamy silikon naokoło, aby uszczelnić silnik od strony dekla. Jeśli chcielibyście wiedzieć, jaki silikon używać, ja używam zwykłego silikonu uniwersalnego, ten akurat kupiłem w Julii. W tym momencie to jest silikon przezroczysty. Równie dobrze można używać silikonu w kolorze czarnym, jest nawet trochę mocniejszy. Ten silikon wytrzymuje do temperatury minus 15 stopni, także jak na warunki użytkowania pojazdów w Europie totalnie wystarczy, ponieważ przy tych temperaturach ze względu na baterię i tak już nie powinniśmy się nim poruszać, chyba że mamy system podgrzewu baterii Polar Edition. A tymczasem nakładam ten silikon naokoło między śrubami. Nakładamy cienką warstwę. To jest bardzo ważne, nakładamy cienką warstwę, nie szalejemy, delikatnie. W momencie, kiedy uznamy, że jest go za dużo, ściągamy ten silikon z tego silnika, po to, aby nie dostał nam się między stator a rotor. Strasznie dużo tej literki L dzisiaj. Ja osobiście nakładam cieniutką taką warstwę i potem ją jeszcze rozprowadzam paluchem. W momencie, kiedy przyciśniemy dekiel do... No to widzicie, tu akurat dużo położyłem, zaraz to rozmaluję. W momencie, kiedy przyciśniemy dekiel i go skręcimy śrubami, ten cały silikon nam wypłynie. Część silikonu wypłynie nam na pewno na zewnątrz, ale nam zależy na tym, żeby on nie wpłynął też wewnątrz. Także warstwa tego silikonu musi być naprawdę cienka. Jeżeli mamy silnik titanium, no to o tyle dobrze, że mamy jeszcze ten rowek uszczelniający,
do którego ten silikon nam się jeszcze tam zbiera. Także w przypadku silnika titanium tego silikonu może być troszeczkę więcej, no ale nie szalejemy. Tak, nie kładziemy płytek w łazience i nie jesteśmy mistrzem silikonu. Teraz przystępujemy do założenia obudowy razem już z założonym łożyskiem. Uważamy, żeby nie uszkodzić przewodów fazowych. I teraz musimy nabić łożysko na osi. Zakładam, że znowu nie mamy tutaj profesjonalnego sprzętu typu plasa, więc możemy użyć sobie młotka gumowego i delikatnie obstukując naokoło, tylko obstukujemy, od razu Wam mówię, naokoło młotkiem, a nie kręcąc obudową naokoło. Bo w tym momencie kręcimy obudowę razem z łożyskiem, a zależy nam na biciu łożyska na ośkę. A więc obstukujemy sobie młotkiem naokoło i dekiel nam się zamyka. W momencie, kiedy mamy już nabity dekiel na nasz rotor, przystępujemy do przykręcania śrubek obudowy. Oczywiście pozycjonujemy obudowę do linii, które narysowaliśmy wcześniej, tak abyśmy mieli pewność, że te otwory nam się pokryją. Silniki QS, jak i MXus mają to do siebie, że mogą występować różnice w otworach obudowy, a nawet różnice w otworach, jeżeli chodzi o tarczę hamulcową, szczególnie jeżeli chodzi o silnik QS 273. Dlatego też oznaczamy sobie wcześniej, tak jak mówiłem na początku tego tutoriala, oznaczamy sobie dekiel tymi liniami. W tym momencie ja tą obudowę mam już spasowaną i przystępujemy do przykręcania śrub obudowy. Śruby obudowy przykręcamy, słuchajcie, metodą gwiaździstą. To jest bardzo ważne ze względu na pozycjonowanie statora w rotorze. Na początek śruby tylko przyłapujemy na gwint. Jak widzicie, ja jej nie dokręcam, ja ją tylko przyłapuję po to, aby założyć wszystkie śruby na gwinty i mieć pewność, że wszystko ładnie nam pasuje. Mając przyłapane wszystkie śruby, ja używam tego wkrętarki, ale możecie używać kluczy imbusowych. Ustawiam sobie wkrętarkę na jakieś małe sprzęgło, nawet na mniejsze. I teraz powoli dokręcam gwiaździście metodą gwiazdy każdą nakrętkę. Mając tak przyłapany silnik, przestawiam sprzęgło na mocniejszą wartość, no zależne tak naprawdę od Waszej wkrętarki, i powtarzam czynność jeszcze raz. Po dokręceniu tych śrub ja na końcu używam zwykłego klucza imbusowego i dokręcam też jeszcze raz metodą gwiazdy wszystkie śruby do końca. W momencie, kiedy będziecie dokręcać te obudowy i będziecie słyszeć trzaski w środku, to właśnie jest to odgłos tego, że ten silnik pozycjonuje nam się, znaczy ten stator pozycjonuje nam się względem rotora w silniku, i ten dźwięk to jest tak naprawdę obijający się stator o rotor pod wpływem przeciwdziałania polu magnetycznemu. Zapomniałem powiedzieć, że przed dokręceniem śrub możemy użyć kleju do gwintów. Tutaj, jeżeli chcecie użyć tego kleju, no to klej niebieski. Przykładowo klej niebieski, który ja stosuję, wygląda tak. Ale fabrycznie te śruby mają już jakiś klej na gwintach i on się trzyma. W momencie, kiedy damy nowy klej, no może być różnie, może nam się to zapiec, ponieważ w ogóle te nakrętki, które są tutaj w tym silniku fabrycznie, no są dosyć słabe. Można by te śruby zmienić na śruby z kwasówki. Tymczasem, no ja nie dałem tego kleju tutaj, wychodzę z założenia, znaczy nie spotkałem się z sytuacją, aby kiedykolwiek komukolwiek te śruby od dekla się odkręciły. Dlatego korzystam z fabrycznego kleju, który jest na tym gwincie. Tymczasem, jeżeli chcecie tego użyć, możecie. Tylko pamiętajcie o tym, że potem może być problem z odkręceniem tych śrub, ponieważ te śruby są na tyle miękkie, że potem ten imbus może nam się po prostu w tej śrubie obrócić. Jak widzicie, po dokręceniu dekla silikon nam wyszedł na zewnątrz.
Ja ten silikon tam zawsze tak troszeczkę palcem biorę. Nadmiar jego usuwam szmatką. W każdym razie nie robimy czegoś takiego, że go tam nie wyciągamy i tak dalej, no ponieważ no jest to uszczelnienie, tak? Także lepiej, żeby, mi się wydaje, żeby była taka maziaja tutaj, niż żeby miało go brakować w niektórych newralgicznych miejscach, szczególnie kiedy poruszamy się w deszczu, no albo lubimy czasami przejechać przez jakąś rzeczkę. No i teraz, mając gotową jedną stronę, przystępujemy do założenia dekla z drugiej strony. Ten silnik nam się, znaczy ten stator nam się jeszcze rusza, ponieważ no, jest nieosadzony z dwóch stron osi. Tymczasem słowo na temat łożyska. Dlaczego te łożyska powinniśmy wymieniać? No, mi się wydaje, że przynajmniej raz w sezonie, a w momencie, kiedy ktoś jeździ 2 razy w sezonie. Słuchajcie, silnik tak naprawdę no, nie jest w ogóle umieszczony, znaczy ten stator nie jest w ogóle umieszczony w rotorze. Jest pewien luz, który występuje między tą osią a tymi łożyskami. I te łożyska same z siebie, z zasady działania, nie niwelują luzów skośnych tej osi, czyli działania w ten sposób. No i przez to też te łożyska ulegają po prostu awarii. Nie mówię o takich awariach, że one nam zaczyna już tam trzeć i tak dalej, to już jest po prostu kaplica i to jest nasze duże zaniedbanie. Tymczasem łożyska zmieniamy po to, aby przede wszystkim zmniejszyć opory toczenia tego rotora względem silnika, tak? Względem tego statora. Znowu te trudne słowa. Tymczasem przystępujemy do nałożenia silikonu na drugą stronę silnika, delikatnie, malutko. Zobaczcie, tu są hole. Jak wymienić hole w silniku? No sądzę, że też będziemy mogli zrobić odcinek. Jest to naprawdę bardzo proste. I też mi się wydaje, że każdy z Was, mając odrobinę zacięcia i chęci, może to zrobić w domu. Zakładając dekiel, pamiętamy znowu o kreskach, które sobie narysowaliśmy wcześniej i pozycjonujemy dekiel względem rotora. Jak widzicie, śruby już się nam ładnie pokrywają i znowu powtarzamy całą operację, czyli uderzamy sobie delikatnie młoteczkiem, delikatnie, mamy nowe łożysko, także nie chcemy go uszkodzić i nabijamy dekiel w stosunku do rotora. I znowu zakładamy śruby. Także czyścimy. Mamy tutaj nowy silnik, no, nowy, stary, obojętnie. Mamy wolnobieg. I teraz ważną rzeczą przed założeniem wolnobiegu jest przegwintowanie tego gwintu, a następnie dodanie smaru. Zobaczcie, jak to zrobić w sposób prawidłowy. Ja do przegwintowania używam takiego profesjonalnego gwintownika. Nakładam, kręcę, tak, już go raz przegwintowałem, jest przegwintowany, także w momencie, kiedy go sobie zdejmę, zakładam wolnobieg. Przed założeniem wolnobiegu nakładam smar. Smaru, słuchajcie, na wolnobieg, tutaj na ten gwint nie żałujemy. Teraz nakręcamy wolnobieg, w tym wypadku jest to Dicta. W momencie, kiedy mamy QS 205, mamy wolnobieg jednorzędowy, kiedy mamy MX 3K Turbo albo mniejsze silniki, możemy mieć wolnobieg 5-7 rzędowy i tak dalej, i tak dalej. Nie spotkałem się w QS 205, przynajmniej ten V3, aby ktoś montował w nim wolnobieg 5-rzędowy. Z tego względu, no, że konstrukcja tak naprawdę tego dekla chyba na to nie pozwala. Tymczasem wolnobieg jest założony. Jak widzicie, dokręciłem go ręcznie. Nie trzeba go na siłę dokręcać, ponieważ potem jak już założymy łańcuch i staniemy na pedałach, zostanie on dokręcony siłą naszych mięśni. A tymczasem, słuchajcie, mała informacja na koniec. Zarówno w poprzednim, jak i w dzisiejszym odcinku znalazł się mały easter egg. W tym był jeden, w zeszłym odcinku był inny. Nie wiem, czy je wychwyciliście, ale jeśli tak, zostawcie je dla siebie. Dlaczego? Ponieważ będzie konkurs. W każdym odcinku, zarówno tym, poprzednim, jak i w następnych, będzie jakiś easter egg. Czym jest easter egg? Wpiszcie sobie w Google, ale no, w każdym razie jest to taki małe coś ukryte,
co może być śmieszne, albo niepasujące do danego filmu, albo związane, nie wiem, z obecną sytuacją, nie wiem, w społeczności bajków na przykład, taka podpowiedź. Tymczasem w tym odcinku był easter egg, w poprzednim odcinku był easter egg, będzie też w kolejnych i robimy konkurs. W każdym odcinku jest easter egg, cały czas powtarzam to słowo, wiem. Jeżeli go znaleźliście, zostawcie go dla siebie, ponieważ za kilka odcinków będzie konkurs, gdzie każdy z Was z listy rozwijanej będzie mógł podać prawidłowe odpowiedzi do każdego odcinka i wygrać nagrodę. Oczywiście nie byle jaką nagrodę, nie będzie to na pewno, nie wiem, zestaw naklejek albo podkładek pod kufle, tylko coś fajnego, tak? Może to być, nie wiem, turbinatory, albo obudowa pod silnik, albo może ferrofluid. No zobaczymy, w każdym razie jakaś wartościowa nagroda, tak aby każdemu chciało się z Was wziąć w niej udział. Podejrzewam, tych easter eggów w tych filmach będzie trochę, tych filmów też mam nadzieję będzie niemało, dlatego też podanie prawidłowych wszystkich odpowiedzi no na pewno nie będzie łatwe. No i dzięki temu też możemy zrobić konkurs z trochę lepszymi nagrodami. A tymczasem to tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się już w kolejnym. Kolejny odcinek będzie jeszcze w te święta, także nie nażalajcie się bardzo na tę Wigilię, bo będziecie wyglądać jak ja. No i co? Wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnym odcinku jeszcze w tym tygodniu. Cześć! Oczywiście mała informacja na koniec. Jeżeli nie chcecie przeprowadzać tej czynności samemu, zawsze możecie ją zlecić naszemu serwisowi. Jest tu taka mała reklama, no bo z czegoś się należy utrzymywać, a nie z filmów na YouTubie. Także jeżeli chcecie skorzystać, abym czy ja, czy ktoś z naszego zespołu po prostu zrobił to za Was, bo Wam się nie chce, nie macie na to czasu, ewentualnie po prostu boicie się, że coś spierniczycie, możecie tą usługę zamówić u nas, przyjeżdżając do nas bezpośrednio, ewentualnie wysłać do nas silnik. Jeżeli chcecie to zrobić samodzielnie, zapraszam do sklepu internetowego, gdzie znajdziecie cały zestaw do uszczelnienia Waszego silnika i do napełnienia go ferrofluidem. Linki do sklepu, jak i do naszej strony internetowej znajdziecie w opisie pod filmem. To tyle, trzymajcie się, hej!